Cześć wszystkim! W dzisiejszym materiale postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pływamy kraulem z ręką ugiętą, czy też z ręką tak zwaną prostą. Serdecznie zapraszam na materiał. Żeby odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule tego odcinka, można by powiedzieć jednym słowem zależy. Zależy od bardzo wielu rzeczy, a od jakich? Zaraz postaramy się na to odpowiedzieć. Pierwszy rodzaj płynięcia jest to płynięcie z ręką ugiętą. Czym się to charakteryzuje? Charakteryzuje się to tym, że tak jak sama nazwa wskazuje, uginamy raz jedno, raz drugie ramię podczas wyjęcia go z wody. Natomiast co tutaj jest istotne i dlaczego tak robimy? Po pierwsze, skracamy troszkę dźwignię, czego jeszcze nie widać, ale pod wodą również jest to pozycja wysokiego łokcia, gdzie, tak jak już sobie mówiliśmy na materiałach poświęconych kraulowi, mamy taką sytuację, gdzie nie ciągnę pełnej dźwigni, bo prosta ręka to jest dość duża dźwignia, tylko uginam ją w łokciu, dzięki temu dźwignia się znacznie skraca, jest łatwiej i bardziej efektywnie. Natomiast co możemy sobie tutaj jeszcze zauważyć podczas płynięcia akurat tego nadwodnego? No po pierwsze możemy sobie zauważyć, że wyjęcie ramienia w ten sposób, czyli ręka ugięta, powoduje, że łokieć jest w najwyższym punkcie, przez co nasz mięsień trójgłowy ramienia, nasz triceps, jest w stanie chwilę odpocząć. To samo tyczy się dłoni, która w momencie przenoszenia nad wodą może sobie chwilkę odpocząć. I jest to zbawienne, ponieważ podczas płynięcia wykonujemy bardzo dużą ilość ruchów, w zależności od tego, na jaki dystans płyniemy. Tych ruchów jest naprawdę bardzo dużo. To bardzo ważne dlatego, że w tym czasie jesteśmy w stanie chociaż na te ułamki sekund sprawić, że nasze ramię może odpocząć i na pewno to będzie dla nas bardzo ważne, kiedy będziemy chcieli pokonywać kolejne długości pływalni. Co jeszcze jest istotne, podczas płynięcia z ręką ugiętą jesteśmy w stanie zrobić napłynięcie. Bardzo ważny element każdego stylu tak naprawdę. Wsadzam ramię, chwilkę jestem w stanie się na nim wyciągnąć, to się prostuje i dopiero sobie płynę dalej. Było to na szkoleniu z kraula, kto nie był, to serdecznie zapraszam do dostępu do nagrania. Było to również na materiałach poświęconych najczęstszym błędom w kraulu, gdzie tej fazy po prostu tutaj poślizgu nie ma. Więc to jest też bardzo ważny element charakteryzujący pływanie z ręką ugiętą. I jeszcze jedna rzecz, to jest właśnie pływanie pod wodą z ręką ugiętą, charakteryzujące się tym, że mamy najpierw już po chwycie wody, mamy nacisk i nie zostaje na tej długiej dźwigni. Proszę zwrócić uwagę, że to ramię się nam ugina. Jest pozycja wysokiego łokcia pod wodą, jest skrócenie tej dźwigni, o której sobie wcześniej mówiliśmy i dzięki temu to ramię się dużo mniej męczy. Styl jest efektywny, można tak pływać dość długo i naprawdę jakoś znacząco się nie męczyć. A pokażemy sobie teraz, jak wygląda pływanie prostą ręką. Pływanie prostą ręką przede wszystkim będzie charakteryzowało płynięcie bardzo szybkie, przynajmniej tak powinno być, ponieważ styl prostej ręki głównie jest preferowany przez sprinterów, przez osoby płynące dość krótki dystans. Pływanie z prostą ręką wiąże się z tym, że używamy dużo więcej siły, ponieważ tak jak sobie powiedzieliśmy, dźwignie są dużo większe. Pływanie z prostą ręką wymaga od nas dużego napięcia korpusu, naszych mięśni core i bardzo dużej sekwencji pracy ramion. Tych ruchów jest bardzo dużo. Nie ma tutaj raczej momentu na wyleżenie, po prostu staramy się tych ruchów zrobić bardzo dużo i jak najszybciej przemieścić się z punktu A do punktu B. Nawet tutaj ja płynąc wolno nie za bardzo potrafiłem to zrobić, raczej płynąłem szybko. No dość względne, ale dla mnie to po prostu było dość szybkie płynięcie. Teraz proszę zobaczyć, co się dzieje nad wodą. Raczej nie ma, albo jest bardzo krótki, dużo krótszy czas na odpoczynek nadgarstka naszej dłoni, ale przeważnie on tutaj nie występuje. I co jeszcze jest ważne podkreślenia, nasz mięsień trójgłowy ramienia również nie ma momentu na relaks,
ponieważ napięte ramię wyciągane w ten sposób sprawia, że trzeba je jakoś utrzymać, a utrzymujemy teraz już cały ten segment, nie tylko od barku do stawu łokciowego, więc jest nam dużo ciężej, nasz triceps nie zostanie zregenerowany, tak jak to mogło być w przypadku płynięcia z ugiętą ręką. Więc jest to dużo cięższy sposób płynięcia, zaraz zobaczymy jeszcze, jak to wygląda pod wodą. I plum, wskoczyliśmy pod wodę, a jak to wygląda w tym świecie podwodnym? No na pewno dużo szybciej, tak jak już sobie powiedzieliśmy. Niech to przeleci pierwszy raz tak samo. Można oczywiście się tutaj też pokusić o ugięte ramię, ale nie za bardzo jest na to czas. Raczej dźwignie są bardzo duże. Proszę zwrócić uwagę, ile wody naraz przegarniam. Praca jest bardzo szybka. Mięśnie brzucha są dużo bardziej napięte niż podczas płynięcia z ugiętą ręką. Ogólnie styl jest, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, bardzo charakterystyczny dla sprinterów, dla osób chcących bardzo, bardzo szybko się przemieszczać. Ja też tutaj raz właściwie wychodziło ugięte ramię, raz proste, troszkę z przyzwyczajenia, ale mam nadzieję, że większość widać, że to ramię jest po prostu wyprostowane. Tak jak na przykład, no nie w tym momencie, ale tak jak właśnie na przykład chociażby w tym momencie. Dźwignia jest bardzo duża, bardzo dużo wody przegarniamy naraz. I teraz odpowiadając na pytanie z odcinka. Uważam, że bardzo dobrze, będąc zawodnikiem, będąc osobą profesjonalnie zajmującą się pływaniem, jest spróbować zarówno jednej, jak i drugiej metody. Można ją troszkę zmodyfikować, jeśli starczy nam miejsca w pamięci, że płynąć pod wodą z ręką ugiętą, a nad wodą z wyprostowaną, ale według mnie to się troszkę mija z celem, ponieważ płynięcie z ręką wyprostowaną ma się charakteryzować bardzo dużą ilością wykonanych ruchów, więc jest to po prostu bardzo ważne, żeby tych ruchów było jak najwięcej. Ręka ugięta na pewno do większości przypadków, do dłuższych dystansów, do płynięcia luźnego treningowego, natomiast ręka prosta warta wypróbowania i po prostu stwierdzenia, który rodzaj płynięcia jest dla nas bardziej atrakcyjny i który jest po prostu szybszy, jeśli walczymy o każde poszczególne setne sekundy. Proste ramię, a nie ugięty łokieć pod wodą. Także wiem, że odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale chciałem pokazać plusy i minusy płynięcia w ten sposób. Ostatnim, chyba takim największym jest to, że po prostu płynięcie na prostych ramionach jest dużo cięższe niż na ugiętych, ale jaki sposób Państwo wybiorą, na pewno będzie dobry, jeśli będzie on poparty jakąś odpowiedzią z Państwa strony, dlaczego tak robię, a nie inaczej. Bardzo dziękuję za materiał, mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia za tydzień. Pa!